Cześć, witamy w 2024 roku. Choć ten film nagrywaliśmy jeszcze w roku 2023. To nie tylko pierwszy film w nowym roku. To także nasza pierwsza wyprawa autokarowa. Miała też być pierwszą, podczas której liczyliśmy na śnieg. Ten jednak w bardzo znikomej ilości pojawił się jedynie w dniu naszego przyjazdu. Co i tak spowodowało u nas radość jak u dzieci. Szkoda, że już na drugi dzień śnieg zniknął. Ten odcinek naszego kanału to przede wszystkim pewnego rodzaju debiut. To nasz pierwszy film nagrywany w Polsce. W której spędzamy święta. A Łukasz powiedział mi, że pokaże mi Białystok. Powiedziałem też, że kuchnia będzie wyłącznie regionalna, a wschód Polski to niekoniecznie muzyka disco polo. No to prowadź. Jesteśmy na rynku Kościuszki. W dniu naszego przyjazdu miał miejsce ostatni dzień jarmarku świątecznego. Niestety nasz autokar dojechał z 2-godzinnym opóźnieniem i nie mieliśmy już sił, by udać się na jarmark. Te stragany stojące na ulicy Lipowej niestety nie będą już otwarte. Nie przejmuj się. Na przyszłość chętnie wymienię 27-godzinną podróż autokarem na inny środek transportu. Wtedy nie posłuchasz telemuzyki w czasie drogi. Ale i nie zjem tylu kanapek. Dosyć późno Białystok uzyskał prawa miejskie. To troszkę zawikłana historia. Początkowo jedynie lewa strona od rzeki Biała posiadała te prawa. Ostatecznie dzięki staraniom Jana Klemensa Branickiego August III nadał miastu prawa miejskie. Czyli jeszcze czasy pruskie. Tak, to były prawa miejskie magdeburskie. Zawsze chciałem zobaczyć Pałac Branickich, tylko jakoś tak nigdy nie było mi po drodze do Białegostoku. Ta późnobarokowa rezydencja magnacka epoki saskiej nazywana była m.in. Wersalem Podlasia. Najpierw Sejm Rzeczpospolitej nadał dobra białostockie Stefanowi Czarnyckiemu za zasługi w wojnie ze Szwedami, a ten następnie przekazał pałac dla rodu Branickich. Branicy to jeden z ważniejszych rodów szlacheckich herbogryfów. Sam hetman Jan Klemens Branicki był jednym z najbardziej wpływowych ludzi w Polsce w XVIII wieku. Za jego panowania dokonywano znacznej rozbudowy pałacu. Nie miał wyjścia, skoro Branicy skupiali wokół siebie znakomitych artystów czy ludzi nauki, także od zagranicy. Goszczono wówczas w pałacu m.in. królów Augusta II i Augusta III, biskupa Ignacego Krasickiego, a także Stanisława Augusta Poniatowskiego. No ale co Branicy robili w Białymstoku? Ród wywodzi się z Branic i Ruszczy w województwie krakowskim. Zajmowali ważne urzędy, stopniowo powiększali swe majątki, a co za tym idzie, wchodzili w kontakty z innymi, możnowładczymi rodami. Jan Klemens Branicki w życiu politycznym jednak nie zaznaczył się zbyt dużymi zasługami. Bardziej interesowały go interesy fakcji, w której aktualnie się znajdował. Jakby tak porównać z obecnymi czasami, historia Polski wciąż się powtarza. No ale mimo kompletnej nieznajomości i niezrozumienia wojska, doprowadzając nawet do jego upadku, założył przy pałacu pierwszą w Polsce szkołę wojskową. Wielka brama, stanowiąca za panowania Branickich główny wyjazd do pałacu, dla wielu odwiedzających gości wzbudzała niejednokrotnie szok i odczucie przepychu. Znajdujący się na szczycie zegar stanowił symbol prestiżu. Sprowadzony ze Szwajcarii mógł imponować. Nieliczni mogli sobie pozwolić na sprowadzenie takiego zegara. To ponoć najstarszy działający obecnie zegar w Polsce. Troszkę szkoda, że jesteśmy tutaj w porze zimowej. Te ala francuskie ogrody z pewnością imponują w porze wiosenno-letniej. Branicki zmarł 9 października 1771 roku w Białymstoku. Ale pochowano go w Krakowie, w kościele świętego Piotra i Pawła.
7 lat po śmierci z fundacji jego żony Izabeli w starym kościele w Arnym w Białymstoku ustawiono nagrobek z urną zawierającą serce Branickiego. Ten kościół nadal istnieje? Później będziemy w jego pobliżu. Izabela po jego śmierci rozprzedała majątek pałacu. Warto się bardziej zagłębić w historię rodu, chociażby historię sporu wojskowego z rodem Czartoryskich, czy zniszczenia pałacu podczas II wojny światowej, a później przez Armię Czerwoną. Kamienne głowy to stosunkowo nowe dekoracje w przestrzeni miasta. Ponoć jest ich kilkanaście. Białystok słynie także z murali na elewacji budynków. Te jednak ponoć znikają w wyniku chociażby ociepleń ścian tych budynków. Fontanna niestety nieczynna, czyli mamy kolejny powód, by wrócić w okresie letnim do Białegostoku. Można też jesienią. Odbywa się tutaj najstarszy festiwal bluesowy w kraju. Jesień z bluesem. Serio? W Białymstoku? Stawiałbym na Śląsk bardziej. Kojarzysz nazwisko Ryszard Skiba-Skibiński? Jasne, to zespół Kasa Chory. To on był pomysłodawcą imprezy. Poczekaj. Za parę chwil dojdziemy w pewne miejsce. Powinno cię zainteresować. Czujesz bluesa? No proszę, jest i Skiba. I to na samym początku. Proszę, nie mów, że ty kojarzysz te wszystkie nazwiska. A ty nie mów, że nie wiesz, kto to z nalepa. Blackout, tak? Brawo. O, wiem. Jam. Słoik dżemu jest jak widać większy. O, i syn Ryśka? Shaking Doody? Auż, alalala, nie mam pieniędzy? Tak myślałem, że to zaśpiewasz. Oj, królowa! W domach z betonu nie ma wolnej miłości? W domach z betonu nie ma wolnej miłości. To nazwisko jedynie kojarzę, masz jej płytę. To żeński głos z grupy Breakout. Oj, cofam słowa o królowej. Martyna Jakubowicz jest jednak dla mnie damą bluesa numer 2. Chyba się nie obrazi. Szacun dla Białegostoku, ale mówiłem, Zagłębie bluesa to Śląsk. Nocna zmiana bluesa, znasz? Nie widzicie tego, ale Łukasz spojrzał na mnie z zakłopotaniem. A ten pan to oczywiście największy bluesowy radiowiec w Polsce. Fajne to miejsce. Wiedziałem, że ci się spodoba. Przymierzeli do Betlejem. Przymierzeli do Betlejem pasterze, grając nośnie dzieciom też dumali, że chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony pokorze, Tobie serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. I tradycja, i blues. Podoba mi się tutaj. Pewnie myślałeś, że tylko muzyka chodnikowa. Na to pytanie ci nie odpowiem. A wiesz, kto stworzył język Esperanto? Ludwik Zamenhof? Odpowiadasz pytająco. Pewnie dopiero teraz skojarzyłeś. Był nawet dwukrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. A tu jako młodzieniec rozrzuca literki alfabetu.
To też ci wcześniej powiedziałem. Domyśliłem się. Tutaj stał kiedyś jego dom. Widzę, że czytać jeszcze potrafisz. Wspomniane wcześniej murały i ponoć najsłynniejszy Dziewczynka z konewką. Ten murał zyskał sławę nie tylko w Polsce, ale i za granicą. No właśnie zaglądam w internet. W BBC go zauważono nawet. Powiedz mi, skąd się wzięło określenie Białystok, miasto wielu kultur? Spójrz na mapę. Białoruś, Litwa, Rosja. To musiało nadać charakter stolicy Podlasia. I to widać na ulicy, kościoły, cerkwie, nawet meczet. Również ważny rys żydowski w historii miasta. Ten charakter widać i czuć także w kuchni. Pytałeś wcześniej o nagrobek z urną z sercem Breńskiego. Czyli to tutaj. Tak, ten wysoki kościół to archikatedra białostocka. Mauzoleum rodzinne rodu Gryfitów Branickich znajduje się w tym białym kościele. Tej rzeźby kiedyś tu nie było. Odsłonięto ją dopiero w czerwcu 2023 roku. To dzieło lokalnego artysty Michała Jackowskiego. Ufundowała ją białostoczanka mieszkająca w Holandii. Intrygująca rzeźba i oryginalna. Te twarze wiele mówią. Warto być przyzwoitym. Pomnik profesora Władysława Bartoszewskiego także odsłonięto stosunkowo niedawno, bo w grudniu 2022 roku. Przy jego odsłonięciu uczestniczył nawet ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński. Profesor był wybitną postacią naszych czasów. Jestem pozytywnie zaskoczony obecnością tego pomnika. Białystok znów mnie zaskoczył. Stoimy przed największą świątynią prawosławną w Polsce. Niestety jest zamknięta, więc możemy ją tylko podziwiać z zewnątrz. A i tak robi wrażenie. Robi wrażenie. I to bardzo duże. W trakcie zwiedzania obowiązuje zakaz robienia zdjęć i nagrywania filmów. Obowiązuje ponadto odpowiedni strój. Mężczyźni długie spodnie, kobiety długie spódnice bądź spodnie oraz odzież zakrywająca ramiona.
Odwiedzanie jest możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 8:10 i 16:17 oraz w soboty między 8 a 10. Jest to jednak uzależnione od obowiązków duszpasterskich. A chęć zwiedzania należy zgłosić w kancelarii, która mieści się w budynku po prawej stronie od głównego wejścia do świątyni. Pewnie nie masz pojęcia, że Lowlanders to klub z Białegostoku, który był trzykrotnym mistrzem Polski w futbolu amerykańskim. Teraz już wiem. Ponoć nic dwa razy się nie zdarza, a tu w jednym mieście już 2 akcenty Nagrody Nobla. Brakuje Olgi Tokarczuk. To inna część kraju. Czekaj, jak to 2 razy nic się nie zdarza? Zdarzy mi się i 3. Przecież ja na jeden dzień wyskakuję do Radomska. Tam jest pomnik Rejmonta. A co on tam robił? Urodził się we wsi Kobiele Wielkie w pobliżu Radomska i też zdobył Nobla. Jesteśmy na szlaku dziedzictwa żydowskiego w Białymstoku. Malmet zasłynął z użycia kwasu solnego i oślepienia jednego z SS-manów. Został za to powieszony. Jednak po kilku minutach lina szubienicy pękła i skasany spadł. Żołnierze niemieccy ostrzelali ciało, po czym ponownie powiesili go na szubienicy. Pomnik bohaterów ziemi białostockiej upamiętnia poległych i pomordowanych za wolną Polskę mieszkańców Białostoczyzny. Odsłonięto go w 1975 roku, stopniowo modyfikując. Napis Bóg, honor, ojczyzna dodano w 2011 roku. Poniższy napis Niepodległość 7 lat później. Na prawo od pomnika widzicie uniwersytet. Niegdyś budynek KW PZPR, zwany potocznie Domem Partii. No i nie możemy stąd wyjechać, nie próbując tutejszej kuchni, a więc obowiązkowo kartacze. Może jeszcze coś zjemy, zobaczymy. No i teraz czuję się jak w domku, u siebie. Moje najlepsze danie. Kartacze. Oczywiście. Nawet nie wiemy kiedy te talerze stały się puste. No na kartaczach się skończyć nie mogło. Zobaczcie. To pycha. Smalczyk z Kresów Wschodnich. Ogóreczek. Chcecie trochę? O, dwa ogórki. Z tej chciwości wziąłem. Jeszcze sól. To się otwiera. Tymczasem Łukasz. Tradycyjnie. Podlaską. Ziemniaki w każdej postaci, tym razem babka ziemniaczana, pieczona. Dałbyś troszkę spróbować. Już. Będąc w Białymstoku, koniecznie zajrzyjcie do tej gospody. A z podlaskich smakołyków jedliśmy jeszcze kiszkę ziemniaczaną, ale domowej roboty. Nie wyjdę stąd, jak nie kupię sobie jakieś polskie muzyczki. Zobaczymy, co tutaj mają.
Ja też nie wyszedłem z pustymi rękoma. Zwijamy się powoli. Jutro stąd odjeżdżamy, także już filmowania raczej nie będzie. Korzystamy jeszcze z komunikacji miejskiej Białegostoku. Dziękujemy wszystkim za ten pobyt świąteczno-prawie noworoczny. To tyle, nie? Do następnego. Janek? Łukasz. Cześć. Dziękuję za ten porcelanowo-muzyczno-kawowy świąteczny prezent. Obiecałem też pomnik Władysława Reymonta. Przy okazji pozdrawiam także Radomsko. A ja zachęcam Was do lajkowania nas, subowania, no i szukajcie nas na Facebooku i Instagramie. Tam wstawiamy fotki. Jakby co, nazywamy się Tędy i Tamtędy. To co? Robimy następną podróż do Polski? Jest pewne nasze wspólne miasto.